Oh my god! What? Nareszcie, po tylu latach, nadszedł ten dzień, gdzie mogę ujrzeć tego, który rządzi tym światem. Ty jesteś lalkarzem, który ciągnie za sznurki, ale wkrótce twój czas dobiegnie końca. Ale zanim to się stanie... Dlaczego to zawsze musi być banan? Nie będę owijał w bawełnę, panie Ciurson. Od dziś pracujesz u nas. Witam. Siemo. Ja jestem Ciurson i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak robić animacje w stop motion helperze w Garry's Modzie. Na początku chcę wam powiedzieć jedno. Nie jestem profesjonalistą, swoje animacje robię jedynie na 30%. Ale robię, dlatego chcę wam pokazać to, co sam się nauczyłem w przeciągu 4-5 miesięcy. Także mam nadzieję, że wam się spodoba i jeśli chcecie, możecie przesłać innym również ten poradnik, jeśli wam się spodoba. I bez zbędnego gadania zaczynamy! Dobrze. Ty się upieczesz w tym swetrze. Przede wszystkim co musicie zrobić, to kupić Garry's Moda. Bez Garry's Moda nie ma animacji. Pamiętajcie o tym. Dodatkowo, jeśli macie uzbierane pieniądze z komunii, możecie kupić gry na silniku Source, które przydają się w animacjach, jeśli chcecie wykorzystać modele lub mapy z tych gier. Nie jest to jednak potrzebne na początek przygody. Gdy mamy ogarniętego Gmoda, potrzebujemy modów, które pomogą w pracy przy animacji. No chyba, że jesteście OG twórcami maszynymi 2005-2011, to nie potrzebujecie nic oprócz samej gry. My jednak skupimy się na modach takie jak Stop Motion Helper oraz Ragdoll Mover oraz innych modach, które będę tutaj wykorzystywał, które będziecie mieli w opisie. No i oczywiście, jeśli chcecie, możecie pobrać sobie mapy, postacie takie jak fury, by móc wylać swoją złość na tą społeczność. Please give me huggy wuggies. Ooh, woo. Albo anime dziewczynkę, jeśli macie taką potrzebę wy chore poje. Wracając, te dwa mody są niezbędne do tworzenia animacji, a resztę przydatnych modów, które używam, podam w opisie jako kolekcję gotową do pobrania. Za chwilę wam pokażę, od czego zacząć naszą animację. Dobra robota, jeszcze trochę i może dołączysz do nas. Ale na razie kontynuuj swoją pracę. Ej, fajny masz ten bekiku. Kurwa, ja ci... Daj się karnąć. Daj się karnąć. Przede wszystkim, by zostać super twórcą maszynimy, trzeba wyjaśnić kilka spraw. Otóż, jest kilka rodzajów tworzenia animacji. Prostszymi są animacje oparte na ragdollach, takie jak stary, dobry polski Pajajajo, jak i nowe HMP, a z zagranicznego YouTube'a stare animacje Das Bullshit, czyli Idiot Box oraz Distach i inni. Animacje można również nazwać filmiki, gdzie w postacie wcielają się gracze, jak na przykład animacji Gothic Przeróbka, Jack 672, Kubix J3, Square po części HMP. Jest to dość prosta do zrealizowania forma animacji maszynimy, która wymaga pobrania jedynie mapy, modelu gracza i voilà, można tworzyć animację. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Krótka notka dla niewidzących. Będę używał na przykład animacja maszynima, ponieważ maszynima to technika animacji wykorzystująca silnik gry. Dlatego animacja to również maszynima i maszynima to animacja. Mam nadzieję, że łopatologicznie to wyjaśniłem. No i jest trzecia forma animacji, trudniejsza, ale również ciekawsza, czyli właśnie wykorzystywanie w pełni stop motion helpera. Pozwala ona tworzyć animacje zbliżające się przy dobrych umiejętnościach do jakości animacji w Blenderze lub w SFM-ie. I właśnie, z polskiego YouTube'a widziałem tylko jeden duży kanał oparty na tej formie animacji, a jest nim Damashi DX. Reszta z kanałów popularnych to kanały zagraniczne, takie jak El Toro 64 Rus, Crazy Scout Finn, The Grey Cartoon Pony i tak dalej. Warto wspomnieć o najważniejszym, czyli o tym, że zazwyczaj można mieszać te trzy techniki ze sobą. Jack 672 oraz Kubix J3 są przykładami mieszania tych form, gdzie niektóre postacie są animowane w stop motion helperze, a niektóre postacie są odgrywane przez gracza. Również HMP tak robi, tylko że on miesza animację poruszania ragdolli poruszaniem się gracza. Każda mieszanka może być łatwiejsza lub też trudniejsza. Hej, po czasie muszę dodać jeszcze jeden rodzaj animacji, o której zapomniałem tworząc odcinek. Jest jeszcze czwarty, ale mniej popularny rodzaj animacji, do której wykorzystuje się Kinecta. Ale przez to, że nie każdy posiada to ustrojstwo oraz że potrzeba przejściówkę do kompa, jest mało animacji wykorzystujących tę technologię. Polskich twórców, którzy używali Kinecta, widziałem jedynie Pajajajo, Square'a, z zagranicy Zapaya Animations. No i to tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Uspokój się!
bo zobaczysz, dostaniesz pierdol, bo... Zanim zaczniemy otworzyć super animację, musicie mieć scenariusz. Możecie napisać krótką historyjkę głupawą lub Biblię 2, jeśli tylko macie ochotę. Kiedy Szare Komórki wymyślił pomysł, musimy przygotować kilka rzeczy. Po pierwsze, program do nagrywania, np. OBS, który jest darmowy. Link do programów i poradników nagrywania w wysokiej jakości w opisie. Program do montażu, jak np. darmowy DaVinci Resolve lub darmowy, jeśli dobrze poszukacie Sony Vegas lub Filmora. Oraz przede wszystkim dobre chęci. Teraz jedna ważna sprawa dla Was. Tutaj muszę Wam wyjaśnić jedną rzecz. Otóż są dwa obozy tworzenia animacji w Stop Motion Helperze. Jeden obóz to osoby, które tworzą animację dosłownie poklatkowo, gdzie każdą klatkę zrobionej animacji się screenshotuje, po to by w montażu tworzyć z tych zdjęć animację. Ma to swoje zalety, takie jak możliwości łatwiejszego manipulowania długością sceny, jak i również łatwiejszą podmianą klatek w połowie jako efekt, powiedzmy, wyciągania przedmiotu za pleców, gdzie na początku nie ma nic w dłoniach, a w podmienionych klatkach już jest. Jednak ta forma animacji ma minus, który powoduje, że z niej nie korzystam. Jest to brak ruchu otoczenia w tle. Płynący wodospad będzie płynął wtedy, kiedy trwa animacja, w dodatku nie płynnie, ale jeśli jest scena statyczna, wodospad będzie statyczny, bez ruchu. Dlatego najlepiej tej techniki używać w scenach, gdzie nie ma ruchomych elementów tła. Natomiast drugi obóz animacji to ten, który my będziemy używać, czyli każdą scenę nagrywamy OBS-em. Ma to również minusy, takie jak waga plików z sceną, która może czasem ważyć 100 MB jedna, w przeciwieństwie do screenshotów, które ważą o wiele mniej. Zaletą jest to, że nie ma problemu z animowanymi elementami otoczenia. Gdy mamy program do nagrywania oraz nasz wspaniały scenariusz, należy przygotować grę, a więc wchodzimy w opcję grafika, zaawansowane i wyłączamy bloom, który jest niepotrzebny w animacjach, a dzięki temu przedmioty nie będą świecić się jak psu jajca. Kiedy wszystko załatwiliśmy, wybieramy mapę, która nam odpowiada najbardziej. My wybierzemy oczywiście oryginalną mapę Construct. Następnie klikamy tildę, czyli tą małą falę pod escape'em, po to by pojawiła nam się konsola z komendami. Jest ona nam potrzebna, żeby ustawić klawisze odpowiadające za funkcjonowanie Stop Motion Helpera. A więc pierwsza komenda, która nam się przyda, to komenda plus SMH menu, który uruchamia nam menu Stop Motion Helpera. Żeby to działało po kliknięciu wybranego przez nas klawisza, musimy wpisać bind, klawisz, pod który chcemy ustawić menu, plus SMH podłoga menu. Ja używam literki H, bo jest mi tak po prostu wygodnie, ale Wy możecie ustawić klawisz jakikolwiek chcecie. Możecie również zbindować sobie komendę SMH Next oraz SMH Previous, który umożliwia cofanie lub przyspieszanie o jedną klatkę do przodu lub do tyłu naszej animacji. Oraz plus SMH podługa Playback, który odtwarza całą zrobioną animację, kiedy trzymamy klawisz. I to tyle, jeśli chodzi o początek. Teraz skupimy się nad czymś mega ważnym, czyli scenerii. Otóż animacja wygląda znacznie lepiej, kiedy tło jest wypełnione, niż żeby była pustka jak na półkach w PRL-u. Stawiajcie to, co Wam pasuje i co uważacie za słuszne. Może być realistyczna sceneria, a może być abstrakcyjna lub cokolwiek. Ja nie będę się wysilał, postawię beczki, bo każdy lubi beczki, prawda? Prawda? Kiedy mamy to już ogarnięte, wybieramy sobie postać, jakąkolwiek chcemy. Ja wybiorę skauta. I tutaj uwaga, Wy będziecie mieli trochę innego skauta, ponieważ mam moda do usunięcia ograniczeń szkieletu postaci. Dlatego ragdoll zachowuje się jak bez kości. Moda na to dam Wam w paczce oczywiście w opisie. Do usprawnienia pracy przyda nam się również mod Stand Pose, który pozwala natychmiast ustawić postać w pozycji stojącej. Teraz klikając klawisz, pod który podpisaliśmy Stop Motion Helpera, wyświetli się narzędzie. Żeby móc animować postać, należy skierować kursor myszy na ragdolla i kliknąć prawy przycisk myszy. Postać powinna się podświetlić na zielono. Można w taki sposób animować po kolei kilka postaci jednocześnie. Następnie na dole widzimy linię czasu, na której dzieje się cała magia. Ale zanim zaczniemy, należy ustawić klatkarz naszej animacji. Ja zazwyczaj ustawiam 24, ale można również ustawić 25 i 30. Innych nie zalecam. Opcję obok można na razie zostawić. Pod spodem jest mały, biały znacznik, który należy do osi czasu i nim ustala się punkty w animacji. Po prawej stronie mamy przycisk rekord, który dodaje właśnie ten punkt w wybranej pozycji. Properties. W tych opcjach można ustawić grupy do animowania. Przykładowo, na jednej linii czasowej animuje się samą postać, a na drugiej ruchy ustami lub poruszanie oczami. Jest to przydatne i usprawnia tworzenie animacji w Stop Motion Helperze. Save służy do zapisywania naszego projektu animacji, by móc w każdym momencie wrócić do naszej animacji bez konieczności robienia wszystkiego od nowa. Load jest oczywiście do wczytywania projektu. I Setting, gdzie najważniejsza opcja to Freeze All, który zamraża naszą postać w każdej klatce animacji
animacji, by nie było niepotrzebnych sytuacji bez ładności części ciała przy nagrywaniu naszej sceny. Don't animate face bones. Przy włączonej tej opcji animacja będzie pomijała ruchy postaci, a zostaną tylko ruchy ust i oczu. Ghost, Previous i Next Frame, czyli widmo pozycji postaci z poprzedniej lub następnej klatki. Ułatwia to ustawienie ragdolla w dobrej pozycji. Smooth Playback, który upłynnia naszą animację, niwelując widoczne żabkowanie przejść między klatkami. Gdy mam z głowy opcję SMH, możemy zacząć naszą pierwszą animację. Czego znowu chcesz? Nie skończyłem jeszcze poradnika. Co ty robisz? Nie! Siadaj na dupie i rób poradnik. Yeah. Szukam takiego rudego hopa, nie? Bo on podobno bigo z głową, kurwa, miesza gdzieś tu. Gdy mamy z głowy opcję SMH, możemy zacząć naszą pierwszą animację. Upewniamy się, że postać jest podświetlona na zielono. Czasem może się to zgliczować i wtedy nie widać podświetlenia. Ustawiamy naszą postać w pozycji początkowej, w której chcemy, żeby była przy pomocy narzędzia Ragdoll Mover oraz zwykłego Physgana. Następnie upewniając się, że ten biały punkt w stop motion helperze jest na samym początku, klikamy rekord. Pojawia się wtedy zielony znacznik, który określa punkt naszej animacji. Można go przesuwać po osi, przytrzymując lewy przycisk myszy, prawym usuwamy znacznik, a środkowym kopiujemy go. Następnie przesuwamy biały znacznik w prawą stronę, po czym ustawiamy naszą postać tak jak chcemy, żeby poruszyła się z tamtej pozycji i naciskamy rekord. Gdy mamy to zrobione, przesuwamy z powrotem biały znacznik na początek animacji i wciskamy przycisk, który ustawiliśmy do playbacku. Tada! Mamy pierwszy ruch naszej postaci. Tylko jak widać jest mało dynamiczny, brak ruchów pośrednich oraz mało płynny jest ten ruch. Gdy mamy nasz odcinek animacji, możemy trochę się pobawić. Na przykład u góry, obok paska z klatkarzem i drugiego o długości linii czasu pojawiają się dwie opcje: Easy In oraz Easy Out. Jest to efekt wykorzystywany w upłynnianiu animacji i tworzeniu realistycznego ruchu. Opcje te są wykorzystywane w ruchu obiektu, gdzie obiekt na początku przyspiesza, a na sam koniec zwalnia. Daje to naturalności ruchu, gdzie obiekt nie porusza się płytko, robotycznie z punktu A do B, a przyspiesza i przy końcu zwalnia, symulując powiedzmy masę obiektu. Dlatego w pierwszym punkcie damy Easy Out 1, a w drugim Easy In 1, ponieważ z pierwszego wychodzi, czyli out, do drugiego, który przyjmuje tę informację, czyli in. Jak widać jest dobrze, ale może być lepiej. Przechodzimy białym znacznikiem w miejsce drugiego zielonego punktu, następnie dodajemy trochę ruchu innych części ciała. No i teraz wygląda to lepiej, kiedy postać rusza trochę częściami ciała. Mając naszą animację, możemy ją trochę upłynnić. Klikamy na środku odcinka pomiędzy dwoma punktami, tak żeby po każdej stronie było równo tych białych kresek i naciskamy rekord. Teraz zobaczcie, jak upłynie się animację. Gdy mam to zrobione, animacja jest znacznie płynniejsza. Zależy oczywiście to wszystko od długości momentu. Przede wszystkim dobre jest to przy łagodzeniu punktów zmieniających pozycję obiektu. Im więcej punktów pomiędzy, tym bardziej łagodne będzie przejście. Dodam jeszcze jedynie, że warto dodać swego rodzaju pauzy w animacji, jakimi są po prostu skopiowane ostatnie punkty i przesunięcie ich na osi czasu, po to by oddzielić jedną sekwencję od drugiej. Już w ostatniej chwili Jack 672 uświadomił mnie w jednym, że do animowania można użyć narzędzia Animated Prop Tool, który umożliwia wykorzystanie predefiniowanych animacji do danego modelu, dzięki któremu możemy znacznie ułatwić tworzenie naszej animacji, np. chodzenia. Wystarczy wybrać model, użyć tego narzędzia na nim, wciskając prawym przycisk myszy, następnie lewym przyciskiem myszy spawnujemy gotową postać, klikamy na model prawym przyciskiem myszy, powinien się podświetlić, następnie wciskamy klawisz C i można wybrać gotową animację. Teraz można użyć stop motion helpera, aby ustawić postać tak, by wyglądała, jakby biegała. I voilà, mamy animację biegania naszej postaci. Jednak nie obiecuję, że będzie to działało z postaciami z modów, ale możecie spróbować. Ej, bo mam sprawę do ciebie, nie? Bo słuchaj, mam tira cyganów, nie? Trzeba by było ich gdzieś wziąć na pokój. Jeśli chcecie zmienić wyraz twarzy waszego aktora, wystarczy na tej linii czasu, którą mamy, wybrać punkt, gdzie chcemy, by zaczęła się sekwencja zmiany wyrazu twarzy. My jednak zrobimy drugą oś, bo jak widzicie, po upłynięciu tej animacji musielibyśmy przy każdym dodanym zielonym punkcie zmieniać mimikę. Wchodzimy w Properties, naciskamy na nazwę modelu, który chcemy zmodyfikować, Add Timeline, przechodzimy do drugiej osi i zaznaczamy Facial Flexes, wychodzimy i jak widzicie mamy dwie osi, jedną od ruchu postaci, a drugą od mimiki. Z drugiej osi możecie usunąć wszystkie zielone
punkty, bo i tak dodamy nowe. Wybieramy narzędzie Posing twarzy, możemy wygenerować całkowicie losową twarz lub zrobić własną. Kiedy mamy to zrobione, naciskamy na początku drugiej osi Record. Pamiętajcie, że warto odznaczyć narzędzie do zmiany twarzy, bo nie będziemy widzieć dalszych efektów. I mamy mimikę twarzy. Zapisujemy naszą animację. Jedna zasada: zapisuj, zapisuj, zapisuj. To jest najważniejsze. Może się zdarzyć, że gra ci wykrzaczy lub źle naciśniesz i usuniesz cały postęp, więc warto często zapisywać animację oraz scenerię. Dobra, to teraz pokażę, jak robić ruch ust. Wchodzimy na drugą oś i robimy znaczniki przystosowane do naszego dialogu. Możecie robić to bardziej na śmiesznie lub bardziej dokładniej do danego dialogu. I następnie włączamy posing twarzy i zaczynamy działać. W jednym punkcie otwarte usta, a następnym zamknięte, powtarzać ile się chce. Oczywiście, jeśli Wam odpowiadam, może to być animacja prosta, czyli zwykłe proste otwieranie i zamykanie ust, a możecie stworzyć ruch ust bardziej dokładny. Decyzja należy do Was. Oczywiście nie zapomnijcie zapisać swojej animacji. Teraz najwyższa pora zrobić rzecz najważniejszą. Ustawić kamerę. Wybieramy z narzędzi kamerę, przypisujemy klawisz, pod który ma się odpalić oraz czy ma być ruchoma, czy też nie. Nieruchomą kamerą nie można poruszać w zganem oraz w stop motion helperze. W dodatku jest też bezkolizyjna, dzięki czemu nie grozi nam upadek kamery po delikatnym musięciu jej przez jakiś obiekt. Oraz opcja ruchoma, gdzie kamerę można bez problemu przemieszczać i animować ruch. Jej problemem natomiast jest to, że po zapisaniu scenerii i wczytaniu jej ponownie, kamera spada. Także przed zapisaniem powinno się ją zespawać z podłogą na wszelki wypadek. My użyjemy ruchomą. Teraz zrobimy animację naszej kamery. W Stop Motion Helperze wciskamy prawy przycisk myszy na kamerę i animujemy kamerę tak jak postać. Przesuwamy na początek linii, zapisujemy pozycję i na koniec by to powtórzyć, tylko że w innej pozycji. Można znów trochę dodać realizmu do kamery, używając opcji Easy In i Easy Out. No i mamy naszą wspaniałą animację. Teraz należy ją nagrać. Do tego włączamy naszego OBS-a, upewniamy się, że przechwytujemy obraz oraz czy chcemy dźwięk, czy też nie. Ustawiamy punkt początkowy, czy to kamera, czy ragdolla, nie ma różnicy. Przełączamy się w tryb kamery bez HUD-u. Można również pobawić się przybliżeniami oraz kątem kamery oraz oczywiście chowamy się, żeby nie było widać nas w kadrze. Wciskamy klawisz odpalania nagrywania i przyciskiem playbacku nagrywamy animację. Potem cofamy i robimy, jeśli chcemy, dubla. Wyłączamy nagrywanie i gotowe. Jedna z setek naszych scen zrobiona. Jej! Możesz być z siebie dumny, zrobiłeś coś fajnego. Jeśli kreatywność nie daje Ci żyć, możesz tworzyć kolejne sceny, mieszając wszelkie pomysły w jedno wielkie dzieło sztuki nowoczesnej. Należy jednak powiedzieć, że to zajęcie jest pracochłonne, ale efekt końcowy jest tego warty. I przede wszystkim rób powoli, nie warto się śpieszyć. Rób w swoim tempie, a nie hurtowo. Ciekawostka. Warto wspomnieć również o tym, jak bardzo kreatywne jest tworzenie animacji, gdzie można kierować się zasadą, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Można robić uproszczenie animacji, tam gdzie nikt nie będzie widział, jak to będzie wyglądało poza kadrem. Na przykład jeśli potrzebujesz sceny, gdzie widać samą rękę, nie musisz animować całej postaci, a tylko tyle, ile Ci potrzeba. Może to wyglądać śmiesznie dla tworzącego, ale hej, twórcy Fallouta nie chcieli robić sekwencji ruchu w wagoniku i zrobili wagonik w formie ręki postaci, która się porusza w tunelu. Można? Można. Po zrobieniu tylu scen, ile potrzebujesz, należy to wszystko połączyć w całość, a więc teraz... Pójdziesz stąd czy nie, jak pierdolny się kielu, kurwa! Jeśli chcesz być super gościem od animacji lub maszynim, musisz montować. Nikt nie lubi filmików, gdzie jako widz musisz sam sobie wymyśleć, jak ma to brzmieć i jaka muzyka ma być. Dodaj trochę efektów dźwiękowych. Nawet w opisie dostaniesz kilka bibliotek z bazą dźwięków, żebyś nie musiał szukać sam. Sorry, poniosło mnie. Wracając, warto ożywić swój materiał wszelakimi dźwiękami oraz muzyką. A pokażę, jak to zrobić na darmowym programie DaVinci Resolve. A więc Let's go! na początku powinno pojawić Wam się okno tworzenia nowego projektu. Naciskamy New Project, następnie pojawi Wam się cały program, ale nie bójcie się, podstawy Wam pokażę. Na dole mamy różne funkcje: Media, Cut, Edit, Vision, Color, Fairlight i Deliver. Lecz najpierw przechodzimy do góry do zakładki File, wyszukujemy New Timeline, odznaczamy Use Project Settings, wchodzimy do zakładki Format i ustawiamy odpowiednie parametry. Nagrywaliśmy OBS-em w 60 fps, więc ustawiamy tutaj również 60 fps. Rozdzielczość również należy ustawić adekwatną do rozdzielczości nagrywanego materiału. Super, jest git. Teraz możemy przejść do zakładki Edit, gdzie przeciągamy nasze materiały. Gdy mamy to zrobione, można jeden materiał przyciągnąć na linię czasową. Pojawiły nam się dwa paski, jeden zielony, drugi niebieski.
Niebieski to materiał filmowy, a zielony to materiał dźwiękowy. Jako że ja używam materiałów bez dźwięku, ten zielony pasek tego filmu jest nam niepotrzebny. Dlatego naciskamy w narzędziach znak łańcucha, żeby odczepić od siebie te dwa materiały. Po czym zaznaczamy zielony i naciskamy backspace, który usunie nam dźwięk. Mamy sam materiał, do którego możemy dodawać różne efekty, które są dostępne. Niektóre opcje mogą być zablokowane, ale nie przeszkadza to w używaniu tego programu. Żeby mieć różne ustawienia danego wideo, można wejść w górnym prawym rogu w inspektor i mamy kilka opcji zaznaczonego filmu. Materiał można dowolnie przybliżać, oddalać lub przekręcać. Można również robić dynamiczne zbliżenia w czasie trwania materiału. Wystarczy, że na początku masz zaznaczony filmik, klikamy mały rąb obok zoom, przesuwamy pasek na osi czasu do momentu, który nam odpowiada i zmieniamy zoom na tyle, ile nam pasuje. Zobaczycie wtedy, że rąb się znowu podświetlił. To dobry znak. Po zakończeniu przewijamy na sam początek i można zobaczyć, że w zakresie, który zaznaczyliśmy, materiał się przybliża. A co jeśli chcemy pociąć materiał? Nic bardziej prostszego. Wybieramy z narzędzi po prostu ikonę z żyletką lub wciskamy B. I teraz można dowolnie ciąć materiał. Do zwykłego kursora wracamy, wciskając ikonę kursora lub klawisz A. I teraz uwaga, jeśli wstawicie scenę, która będzie nachodziła, czy to dźwiękiem, czy obrazem, to ta nowa scena utnie poprzednią. Także uważajcie, bo czasem dźwięk z filmiku może uciąć muzykę w tle. Dlatego warto dodawać materiał kawałek dalej, a ścieżkę dźwiękową przesuwać na drugą warstwę lub nawet trzecią. Można również dać jakieś przejścia między scenami, jak i dodać tekst. Oczywiście testowanie i zabawę zostawię Wam. Kiedy mamy zrobiony materiał, trzeba go wyrenderować. I regret nothing. Jak to zrobić? Już pokazuję. Wystarczy, że przejdziemy do zakładki, wybieramy kodek, jaki chcemy, H264 lub H265, schodzimy na dół, gdzie sprawdzamy rozdzielczość i FPS i przechodzimy do audio, gdzie powinno być przy nazwie kodek MP3. Na linii czasowej jest taka biała linia, ona pokazuje nam, co zostanie wyrenderowane. Jeśli nie jest zaznaczony cały materiał, to możecie przesunąć ten pasek, by móc zaznaczyć koniec materiału. Wciskamy Add to Render Queue, wybieramy folder, gdzie chcemy filmik, nazywamy go i wciskamy po drugiej stronie Render All. Czekamy, aż materiał się wyrenderuje i gotowe. Twój materiał można dumnie wstawić na YouTube'a. I to tyle. Chciałem pokazać absolutne podstawy, dzięki którym można samemu tworzyć ciekawe i śmieszne materiały. Ten filmik kieruję do wszystkich, którzy planują zacząć tworzyć animacje, to na polskim i na zagranicznym YouTube. Wierzę w Was, jeśli będziecie potrzebować pomocy, dajcie znać. Pomogą. Do zobaczenia. Dobra robota. Teraz pójdziesz ze mną. Not a chance. Nie masz wyboru. Chwila, przecież to jest moja animacja, więc mogę zrobić jej co tylko chcę. The fuck? Nienawidzę tej roboty.